Cześć, pokazywałem niedawno taką krótką filmową zajawkę, odcinek poświęcony rozpakowaniu odkurzaczy, które trafiły do mojego warsztatu w ostatnich tygodniach i wśród tych, w cudzysłowie, nowych odkurzaczy znajdował się także ten radziecki odkurzacz Rakieta z 1981 roku. On jest w dość opłakanym stanie. Nie wypróbowywałem nawet jeszcze, czy działa, i pomyślałem sobie, że warto powolutku zacząć remont tego odkurzacza, aczkolwiek od razu chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie zobaczycie efektu tego remontu. Dzisiaj chciałbym go przede wszystkim rozkręcić, właściwie całkowicie rozkręcić, zobaczyć, w jakim stanie jest w środku i czego będzie wymagała naprawa, jakich części będę potrzebował, a w kolejnym odcinku poświęconym remontowi tego odkurzacza postaram się już to wszystko ładnie wyczyścić, pomalować, uruchomić i mam nadzieję zmontować już gotowy i nadający się do użytku odkurzacz. To jest, jeżeli dobrze zidentyfikowałem ten odkurzacz, model Rakieta 7M i chyba nawet 7M2. O różnicach pomiędzy tymi modelami opowiadałem już troszeczkę w tej filmowej zapowiedzi podczas rozpakowywania tego odkurzacza. Pokazywałem tam też starszy model Rakiety, którą mam w kolekcji z 1960 roku, ale w tym odcinku nie chcę znowu opowiadać o historii. Do historii na pewno jeszcze wrócimy, jeżeli uda mi się ten odkurzacz ładnie wyremontować, to na pewno będę chciał jeszcze o nim trochę więcej opowiedzieć, bo ta historia jest jednak dosyć ciekawa. Natomiast dzisiaj chciałbym zrobić taki czysto techniczny odcinek poświęcony po prostu rozmontowaniu tego odkurzacza, a to mnie strasznie ciekawi, bo przyznaję, że to jest moja pierwszy model, taki model rakiety z początku lat 80. Tych rakiet 7M czy 7M2 jeszcze nie rozkręcałem i kompletnie nie wiem, czego oczekiwać w środku, zwłaszcza oczywiście bardzo ciekawi mnie, jaki znajduje się tutaj silnik, także będzie to też trochę taki pionierski odcinek, podczas którego odkrywam zupełnie nieznany dla mnie odkurzacz i mam nadzieję, że dla Was także będzie to ciekawe. O stanie tego odkurzacza opowiadałem już troszeczkę podczas jego rozpakowywania, zresztą link do tego wcześniejszego nagrania zamieszczę na końcu. Mówiłem wtedy, że brakuje tutaj pokrywy rączki, na której zresztą widniał ładny napis Rakieta 7M2. Na pewno spróbuję taką pokrywę rączki zrekonstruować. Nie wiem, czy uda mi się zrobić taki ładny napis. No i druga taka duża usterka tego odkurzacza to jest ten zniszczony fragment korpusu, który prawdopodobnie będę musiał jakoś załatać, ale o tym pomyślimy później po wyczyszczeniu tego wszystkiego. Zacznę jak zawsze od wyjęcia worka na kurz, o ile w ogóle się on tutaj znajduje. Plastikowa pokrywa worka na kurz, już mam wrażenie nie bakelitowa jak w urządzeniach z lat 60., tylko już wykonana po prostu z czarnego plastiku. Mam wrażenie, że tutaj do jakiegoś starego worka ktoś doszył fragment materiału, który moim zdaniem wygląda jak rękaw od piżamy, jakiejś takiej flanelowej. Chyba że to, nie wiem, miało być tak w założeniu, ale nie bardzo widzę sens, no bo przecież tutaj kurz się w ogóle nie zbiera, tym bardziej, że w tym worku wszytym do środka, zapewne oryginalnym, jest nieduża dziura. Tak, jest tutaj jakaś taka nieduża dziurka w tym worku, który znajduje się pod spodem. Myślę, że skuteczność takiego rozwiązania jest nie za duża, chyba że ten worek na przykład by tutaj związać sznurkiem na końcu, no to faktycznie wtedy ten kurz by się w nim zbierał. Odłóżmy to na razie na bok. W środku wydaje mi się, że ten odkurzacz ktoś już przeprowadzał na nim wcześniej jakąś próbę remontu i został on pomalowany jakąś taką srebrzanką. Chyba, bo nie sądzę, żeby to było fabrycznie zrobione. Tutaj nawet śruba jest tym zamalowana. Prawdopodobnie on już troszeczkę rdzewiał od środka i ktoś próbował go przed rdzą zabezpieczyć. To widać też, że rdza jest tutaj zamalowana na tym rancie, ale nie został on dostatecznie wyczyszczony i ta rdza, jak widzicie, tutaj jednak zrobiła spore szkody. Także trzeba będzie
prawdopodobnie to wszystko tutaj wyczyścić, być może wyciąć kawałek tego korpusu i załatać. Tutaj jest nawet działający wskaźnik zapełnienia worka na kurz. Postawmy teraz ten odkurzacz w pionie i zajrzyjmy do silnika. Tutaj będę musiał przede wszystkim odkręcić 4 śruby trzymające pokrywę silnika. Tu jest jeszcze śruba nad włącznikiem. Prawdopodobnie ją też będę musiał odkręcić, ale zaraz zobaczymy. Wystarczy zwykły płaski śrubokręt. I teraz dosyć łatwo zdejmuję pokrywę silnika. Zaraz zajrzymy tutaj do środka. Tutaj na silniku jest jedna taka metalowa podkładka, która po założeniu pokrywy wchodzi tutaj w tę część. Jest takie jakby plastikowe, nie wiem, siteczko z osłonkami na kondensatorze. Aha, i pod spodem jest jeszcze taka gumowa poduszeczka czy amortyzator tutaj nachodzący na pokrywę łożyska. Jest to wszystko zmontowane w ten sposób i z tego co widzę, cały ten mechanizm po prostu dociska silnik i trzyma go w korpusie odkurzacza, ponieważ ten silnik już w żaden inny sposób nie jest przykręcony, można go sobie po prostu bez żadnego trudu wyjąć. Silnik odstawię na razie na bok, a my spójrzmy jeszcze na korpus tego odkurzacza. Tutaj z tej strony, od strony silnika widać, że odkurzacz nie był w środku remontowany, jest jeszcze wszędzie oryginalny lakier. Tutaj jest jeszcze uszczelka, która amortyzuje i uszczelnia silnik od przodu. I tutaj pod śrubami też jest jeszcze taka nieduża uszczeleczka, która też amortyzuje tę pokrywę silnika. Jest tutaj troszkę rdzy, ale wszystko to wyczyścimy. Tutaj są po każdej stronie 2 śruby trzymające pokrywę kółeczek, czy w ogóle całe kółeczka. Zaraz to zobaczymy, na pewno je odkręcę. No, ta ścianka działowa pomiędzy silnikiem a częścią, w której znajduje się worek na kurz. Myślę, że od razu wezmę się za odkręcenie tych wszystkich elementów, ponieważ tę obudowę odkurzacza na pewno będę chciał porządnie wyczyścić, a być może nawet od nowa polakierować, to jeszcze zobaczymy. Natomiast odkręcę wszystkie te kółeczka, chodzi też o to, żeby tutaj wyklepać na przykład tę część korpusu, która pod przednim kółeczkiem jest kompletnie wgnieciona. Dobrze, myślę, że zacznę od odkręcenia tutaj śrub trzymających obudowy kółeczka. Tak, tutaj nakrętki tych osłonek kółek są bardzo malutkie, 6 mm. No, schodzą powolutku, ale schodzą. Tutaj w ogóle urwał się kawałek śruby razem z tą nakrętką. Myślałem, że ona tak w miarę luźno schodzi, a to się wszystko urwało. No ale to nic, spróbujemy po prostu dać nową śrubę. Zobaczymy, jak będzie z drugą. No ta się przynajmniej chyba odkręca, a nie odłamuje. Ok. Podkładka. O, tutaj wyjąłem, myślę, że to dobrze widać, plastikową osłonę kółka i pod spodem kółeczko. A tutaj niestety jedna z tych śrub wmontowanych, zatopionych w plastiku się ułamała, także będę musiał pokombinować i wymienić ją na inną, chyba że będzie na tyle wystawała, że uda mi się jednak tutaj
przykręcić później nakrętkę. Zaraz to spróbuję zobaczyć. Tak, montowało się kółko. Zresztą zobaczymy to jeszcze później podczas montażu odkurzacza. Tutaj wchodziły śruby. Ja myślę, że od biedy tego gwintu wystarczy tutaj, żeby jednak nakrętkę później nakręcić, więc jeżeli to się nie ułamie, to się będzie dobrze trzymało. Ok. Kółeczko na razie odkładam i odkręcam drugie. O, tutaj bez problemu. Śrubki wszystkie tu wrzucam i mam drugą osłonkę z drugim kółeczkiem. Kółeczka są w całkiem ładnym stanie. Coś tu jest na nich napisane. A może nie, to chyba tylko takie zadrapania. Ok. Kółeczka na razie odkładam. No i co? I jeszcze zostały nam dwie nakrętki trzymające tutaj rączkę. Też je odkręcamy. Bo one chyba są większe. Wydaje mi się, że to będą 8. Dobrze, już mam jedną odkręconą. Aha, tutaj jeszcze musimy ostrożnie tą gumkę też wyjąć, bo tu jest jeszcze czujnik zapełnienia worka. I tak wygląda rączka od Rakiety 7M2. Tutaj właśnie z czujnikiem zapełnienia worka. Zobaczymy, jak będzie działał ten czujnik, kiedy uda się być może, mam nadzieję, uruchomić ten odkurzacz. No i tak jak mówiłem, brakuje tutaj tylko tej pokrywki rączki. Klamerki są przynitowane, więc nie będę ich odmontowywał. Chyba że bym lakierował ten odkurzacz cały, no to wtedy będę musiał te nity wyłamać. Aha, no i jeszcze nam zostało przednie kółeczko. Nakrętka bardzo pokryta srebrzanką. Coś się kręci, ale nie wiem, czy to jest nakrętka, czy cały gwint. O, zdjąłem po prostu tutaj kółeczko, a tutaj ta nóżka weszła do środka. Będę musiał później zaklepać ten otworek, włożyć ją jeszcze raz i wtedy porządnie dokręcić. Ale teraz mam nadzieję, że będę mógł przynajmniej tę nakrętkę zdjąć. Tym się później zajmę. No i teraz mam właściwie już korpus odkurzacza z odkręconymi wszystkimi elementami. Tutaj jeszcze są tak, montowane też na takie malutkie nity, czy takie plastikowe jakieś stópki, te boczne listwy. Na razie je zostawię, zobaczymy, co z tym korpusem będziemy później robić. On będzie w każdym razie musiał zostać bardzo porządnie wyczyszczony i pomalowany też odrdzewiaczem, a później zajmę się tym zardzewiałym miejscem. Na razie go tutaj odstawiam. Teraz możemy przyjrzeć się silnikowi. Spójrzmy teraz na połączenia. Tutaj mamy kabel zasilający, się tutaj rozdziela i jeden przewód z kabla zasilającego idzie tutaj do włącznika. Z drugiej strony wychodzi przewód z włącznika i prowadzi już tutaj dalej do kondensatora i do silnika, a drugi przewód z kabla zasilającego już idzie bezpośrednio tutaj w tym miejscu do kondensatora i do silnika. Chciałbym odłączyć silnik. Normalnie jest zwykle w odkurzaczach kostka, taki izolator, z którego można wykręcić przewody. Tu tego nie ma, one wszystkie są polutowane, a nawet chyba po prostu splątane ze sobą. Tak, i tutaj troszkę zlutowane na końcu. I tak później, składając ten silnik, to sobie zlutujemy na końcu, więc mogę to lutowanie rozłączyć. Powinno być tak samo, tak, przewody są ze sobą splątane i na końcu kuleczką cyny zlutowane. O, już je rozdzieliłem.
Ta część pójdzie do czyszczenia. Zobaczymy później, też wyjmę przełącznik. Kabel w jednym miejscu widzę był naprawiany. Tutaj też jest troszeczkę przetarty. Trzeba go będzie zaizolować. Wtyczka jest oryginalna radziecka, ale widzę, że tutaj też już ta izolacja zaczęła schodzić. Te przewody tutaj prawie wychodzą z wtyczki. To trzeba będzie też wszystko poprawić później podczas montażu tego odkurzacza. Na razie to wszystko odkładam. Jeszcze 3 śrubki dołożę. O, teraz będziemy mogli przyjrzeć się silnikowi. Troszeczkę zardzewiały tutaj na pokrywie turbiny. Wirnik się obraca. Komutator jest, szczerze mówiąc, naprawdę w niezłym stanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj niestety jest trochę rdzy na silniku. Ten odkurzacz, sądząc też po rdzy na korpusie, musiał się znajdować w jakichś mokrych warunkach. Tutaj widzę, że poschodziła trochę izolacja z przewodów i ona w zasadzie tutaj nie powinna być aż tak zdarta, bo mogą dotknąć do obudowy silnika. Składając ten silnik, jeżeli on w ogóle będzie działał, tutaj troszeczkę tę izolację jednak poprawię. Tutaj tak samo, tu w kilku miejscach jest poprzecierana, popękana. W nie najlepszym stanie. Sprawdźmy z ciekawości szczotki w tym silniku. Nie wiem, czy one tu się, to chyba są takie gumowe po prostu nakładeczki, które nawet nie są przykręcone. Te szczotki są troszkę starte, ale nie tragiczne. Myślę, że to powinno spokojnie działać. Sprawdźmy drugą. Druga też jest w zupełnie niezłym stanie. Zaraz sprawdzę ich wymiary. - 8 mm na 5 mm. Te mają troszkę ponad centymetr długości. Tak, 1,5 cm długości. To w zupełności powinno wystarczyć. A ciekawi mnie, mam tutaj na przykład szczotki oryginalne szczotki od odkurzacza Czajka z lat 70. Troszkę starszego niż ten odkurzacz. Chciałem sprawdzić ich wymiary. 8 cm na 5 cm. I one tutaj spokojnie wchodzą. Te końcóweczki są troszeczkę w innym kształcie, ale na pewno te szczotki by pasowały. Jeżeli oryginalne szczotki od Rakiety były tej samej długości, no to one są może nie w połowie, ale w takiej dobrej 1/3, nawet troszkę więcej starte, ale mimo wszystko powinny tutaj jeszcze te szczotki funkcjonować. Zaraz je włożę z powrotem, a te nowiutkie, nieużywane szczotki z kompletu od Czajki z powrotem chowam. Czyli warto pamiętać 8 na 5 mm wymiary szczotek. Myślę, że bez kłopotu można takie dzisiaj dostać, a jak nie, to sobie doszlifować. I tutaj po prostu zakładam te gumowe elementy. Tak samo z drugą szczotką. Wchodzi do środka ładnie. I to zakładam na wcisk. Nic nie jest tutaj przykręcane. No i one dotykają teraz ładnie komutatora. Teraz postaram się ten silnik troszeczkę wyczyścić i znaleźć trochę informacji o nim. W każdym razie już teraz widzę, że silnik ten został wyprodukowany w tej samej fabryce co odkurzacz, ponieważ znajduje się na nim to samo logo. Wiem, że oryginalnie w latach 60. czy 70. te odkurzacze Rakieta były produkowane w Dniepropietrowsku, wtedy w Ukraińskiej Republice należącej do Związku Radzieckiego, czyli w dzisiejszym Dnieprze, Dnipro, znajdującym się
w Ukrainie. Natomiast wiem, że chyba, tak jak czytałem w historii tych odkurzaczy, chyba właśnie w latach 80. produkowano je także w mieście Ufa, już na terenie samej Rosji. I szczerze mówiąc nie wiem, co oznacza to logo, które znajduje się także, tak jak powiedziałem, na tabliczce znamionowej na odkurzaczu. Spróbuję zaraz poszukać o tym informacji. W każdym razie ten silnik, 400-watowy silnik, pochodzi również tak samo jak ten odkurzacz z 1981 roku. Tutaj są jakieś dwa oznaczenia: AEU2, TU1. Tutaj jest dalej jakiś numer i nie wiem, czy to też jest jakiś model MD010, cena 14 rubli. Natomiast to mogę Wam jako ciekawostkę pokazać. Ten silnik z odkurzacza Rakieta 7M2 z 1981 roku jest zupełnie inny od silników montowanych w radzieckich Czajkach, produkowanych w fabryce w Moskwie. Tutaj mam silnik z Czajki z lat 60., ale bardzo, bardzo podobne w zasadzie były te silniki z lat 70. Oglądaliśmy to na jednym z moich filmów poświęconych właśnie odkurzaczowi Czajka, już nie pamiętam, z 75 roku czy 3. To jest właśnie silnik z odkurzacza Czajka z lat 60. i jak widać on ma zupełnie inne wymiary. On by tutaj w ogóle do tego odkurzacza nie pasował. Jest po prostu za duży, ma za dużą średnicę. Był też w odkurzaczach Czajka zupełnie inaczej, w inny sposób montowany. Ale o tym już będzie na innym nagraniu. Zresztą ten silnik wyjąłem, bo on wymaga tutaj wymiany pękniętego łożyska i na pewno będzie tematem jednego z następnych nagrań. Na razie go odstawiam. A ja zaraz pójdę, poszukam troszeczkę informacji o tym silniku z Rakiety i przeczyszczę go trochę i zaraz w tym odcinku spróbujemy go uruchomić, żeby wiedzieć, czy przy składaniu tego odkurzacza wykorzystywać ten silnik, czy szukać jakiegoś innego. Silnik troszkę przeczyściłem, tylko jeszcze później wypoleruję, ale udało mi się usunąć te największe złogi rdzy. Sprawdziliśmy, że szczotki w nim mają dostateczną długość. Tutaj jeszcze nie zaizolowałem tych przewodów, ale myślę, że możemy sprawdzić, czy ten silnik działa, a w każdym razie, czy są w nim sprawne połączenia. Zobaczmy najpierw tutaj na kablach. OK. Tutaj nigdzie zwarcia nie ma na obudowę silnika. W porządku. Jeszcze raz przewody. Dobrze, wyjmę jedną szczotkę, żeby sprawdzić, czy teraz nie będzie, bo nie powinno być połączenia. No i nie ma. Wkładam szczotkę z powrotem. Teraz powinno być z powrotem połączenie. OK. Dobrze, to wyłączę. Na razie nie wiem, w jakim stanie są łożyska w tym silniku, ale myślę, że możemy zrobić delikatną próbę uruchomienia go. Delikatną, bo na zmniejszonych obrotach i zmniejszonym napięciu. Tutaj jak zawsze, jak w poprzednich nagraniach, podłączam ten silnik do takiego tymczasowego kabla zasilającego. Obojętne w którą dziurę. Raz. Dobrze. Teraz przewód zasilający od silnika włączam tutaj do regulatora napięcia. Troszeczkę zmniejszę napięcie. Założę sobie rękawicę i włączę silnik do sieci.
wrażenie, że ten silnik naprawdę dosyć płynnie działa. Nie wiem, czy to słychać tutaj łożyska, czy to jest taka sprężynka dociskowa, czy to ona trochę tak szumi. Ale generalnie działa dosyć płynnie. Tu na początku coś jakoś zadymiło, wyskoczyło z tego silnika, ale to były jakieś jakieś złogi kurzu, które tu po prostu z niego wyleciały. Ok, myślę, że jednak jest to dobra okazja, żeby też do tego silnika do środka zajrzeć. Zaraz to spróbujemy zrobić. Wyłączone jest tutaj wszystko, mogę bezpiecznie wykręcać. Ale już się cieszę, że będę mógł ten silnik tak czy inaczej z powrotem w odkurzaczu zamontować. Ok, zabezpieczyłem też tę izolację na przewodach, która w niektórych miejscach wyglądała i zachodziła obawa, że mogłaby tutaj dotknąć do obudowy silnika. Tutaj założyłem kawałeczek termokurczki, przeciętej termokurczki, a tutaj na tych mniejszych fragmentach po prostu owinąłem tę izolację taśmą izolacyjną i wydaje mi się, że już teraz powinno to ewentualnie zabezpieczać przed niebezpieczeństwem, że te przewody w miejscach, gdzie izolacja troszeczkę popękała, dotkną tutaj do obudowy silnika. Poszukałem troszkę informacji o tym silniku. To jest dosyć popularny w Związku Radzieckim model silnika MD-010, stosowany m.in. właśnie w odkurzaczach Rakieta, który przez cały szereg lat pozostawał w bardzo małej mierze zmieniony. Początkowo te silniki miały chyba 360 W, moc 360 W. Ten ma już 400 W. Te silniki były produkowane gdzieś mniej więcej do początku lat 90., ale to najważniejsze, co udało mi się o tym silniku i jednocześnie o całym tym odkurzaczu dowiedzieć, to udało mi się zidentyfikować to logo, które jest umieszczone zarówno na silniku, jak i na tabliczce znamionowej na tym odkurzaczu Rakieta. I to logo świadczy o tym, że zarówno silnik, jak i cały w ogóle odkurzacz zostały wyprodukowane już nie w pierwotnej fabryce w Dniepropietrowsku na terenie Ukrainy, tam gdzie pierwotnie powstawały starsze modele Rakiety, tylko ta Rakieta i ten silnik powstały już w mieście Ufa, a dokładnie w tamtejszej spółdzielni produkcji urządzeń, czy spółdzielni produkcji agregatów imienia 50-lecia Związku Radzieckiego. Zidentyfikowałem to po dostępnych w internecie instrukcjach obsługi odkurzaczy Rakieta, gdzie znajdowało się dokładnie to samo logo i cała nazwa fabryki, czyli wiemy już, że ten model powstawał w fabryce w miejscowości Ufa, a nie w tej pierwotnej kolebce odkurzaczy Rakieta w Dniepropietrowsku, czyli w obecnym Dnieprze. Myślę, że o tej fabryce też będzie jeszcze okazja sporo opowiedzieć, ale ten dzisiejszy odcinek raczej nie jest poświęcony tematyce historycznej, więc na razie to zostawimy. A skoro już wypróbowaliśmy ten silnik, skoro już zabezpieczyłem tutaj niektóre jego przewody, to sprawdźmy jeszcze, jak on wygląda w środku. Tutaj odkręcam jedną ze śrub. Najpierw wyjmę z niego szczotki. Tutaj odkręcę śrubę po stronie kondensatora. Nawiasem mówiąc, tutaj ta śrubka miała w środku taką jeszcze oryginalną fabryczną plombę z jakiejś masy plastycznej, niezerwaną. No ja musiałem ją wydłubać, żeby móc odkręcić. Teraz zdejmujemy tę górną część silnika. Tutaj mamy taką sprężynkę, która dociska wirnik. Na tej sprężynce jest założona taka pokrywa łożyska. A tutaj mamy z tyłu łożysko takie zwykłe, klasyczne, wiankowe. Podobne jak w tym silniku w odkurzaczu Czajka, z tym, że to jest to dolne łożysko, ono jest troszeczkę większe. Tutaj prawdopodobnie też będzie większe. To jest malutkie. Przy okazji zaraz przyniosę smar i za chwilę je nasmarujemy, ale na razie je odłożę. Czyli tak, łożysko, osłonka łożyska, sprężynka. Tutaj wszystkie śruby na razie odkładam.
I teraz tak, możemy odkręcić tutaj stojan. Podkładeczka, tutaj tak samo. Śruba i podkładka. Teraz powinienem teoretycznie być w stanie wyjąć ten stojan, ale on tutaj bardzo mocno sieci. O, wyszedł. Będziemy mogli go też przy okazji przeczyścić. O, i teraz mamy wirnik, ale żeby wyjąć wirnik, muszę odkręcić tę śrubę z przodu. Ja sobie wcześniej już popatrzyłem, ponieważ jest dostępnych kilka filmików o demontażu tych silników, więc wcześniej popatrzyłem sobie, o, trzymając tutaj za wirnik, mogę odkręcić tę śrubkę. Nakrętka, podkładka i wyjmuję wirnik. I mam tutaj też od razu łożysko. Sprawdźmy. Ono jest chyba dokładnie takie samo jak w odkurzaczu Czajka. Takie łożysko muszę zresztą gdzieś kupić, bo będę musiał je w tym odkurzaczu Czajka wymienić. Możemy też je tutaj od razu nasmarować. Nie będę teraz rozkręcał całej tej turbiny. Gdybym chciał je rozkręcić, to muszę tutaj te dwie blaszki odgiąć, zdjąć i uważać tylko, żeby nie pomieszać tych poszczególnych ruchomych elementów turbiny. Przyniosę troszkę smaru i nasmarujemy tu od razu przy okazji to łożysko. I tutaj też. Myślę, że udało mi się tutaj stojan dosyć dobrze doczyścić. Jeszcze wyczyszczę go tu ze wszystkich paproszków. Myślę, że możemy teraz założyć z powrotem ten nasz wirnik. Wkładam go tutaj. Muszę wpasować wszystkie elementy turbiny. OK. Obraca się ładnie na łożysku. Zakładam podkładeczkę. Zakładam nakrętkę. Trzymając tutaj za wirnik mogę dokręcić śrubę, to jest 12 mm. OK, powinno być wystarczająco mocno. Obraca się płynnie. Teraz założymy stojan. Może być w ten sposób i możemy tutaj od razu przykręcić. Jedna śruba. Teraz śruba z drugiej strony. OK. Musimy tutaj włożyć łożysko. Tutaj kładziemy sprężynkę na wirnik. I tutaj kładziemy blaszkę, która osłania łożysko. Teraz zakładamy tę górną część, tak żeby wirnikiem trafić w łożysko. OK. Wszystko chyba ładnie weszło.
Wirnik się obraca i możemy teraz przykręcać. Podkładka, śruba. Zakładamy kondensator, wcześniej podkładkę. Na to wszystko śrubę. Dokręcamy mocno. W porządku. Teraz wkładamy szczotki. Zakładamy mocowanie szczotek. Ok, tutaj już przewody są zabezpieczone dodatkową izolacją przed jakimś zwarciem. Teraz po tym przeglądzie myślę, że możemy jeszcze raz wypróbować połączenia, czy coś nam się tutaj nie zepsuło. W ten sposób połączenie jest. Wyjmę jedną szczotkę. Teraz połączenia nie ma. Wkładam szczotkę z powrotem. Zapinam. Sprawdzam. Jest połączenie, ale nie ma tutaj nigdzie zwarcia. Myślę, że możemy się odważyć i jeszcze raz podłączyć ten silnik za pośrednictwem regulatora. Jeszcze raz podłączę tutaj kabel sieciowy. Podłączę teraz silnik do regulatora. Zmniejszę napięcie i podłączę regulator do sieci. Myślę, że to wystarczy na dzisiaj. U mnie w warsztacie jest naprawdę gorąco i przyznaję, że ja w każdym razie mam już dosyć. Wyglądam, jakby ktoś wylał mi wiadro wody na głowę i co chwila czuję, jak z nosa kapie mi pot na te czyszczone elementy odkurzacza, ale myślę, że i tak udało się dzisiaj zrobić całkiem dużo. Udało się przede wszystkim zidentyfikować fabrykę, która wyprodukowała ten silnik i cały ten odkurzacz. Udało się znaleźć trochę informacji o tym popularnym silniku MD-010 stosowanym m.in. właśnie w radzieckich odkurzaczach Rakieta. Udało się trochę przejrzeć ten silnik. W najbliższym czasie postaram się przede wszystkim wyczyścić korpus tego odkurzacza, zobaczyć, co zrobić tutaj z tym kawałkiem rdzy. Prawdopodobnie po prostu to wytnę i nakleję tutaj jakąś, czy przymocuję tutaj jakąś łatkę. Dobiorę, także postaram się dobrać pasujący kolor do korpusu tego odkurzacza. Jeszcze nie wiem, czy będę go całego lakierował. Wolałbym, prawdę mówiąc, zostawić ten oryginalny lakier, nawet jeżeli on ma tutaj małe uszkodzenia, i zrobić tylko jakąś łatkę na tej reperowanej części. Trzeba to będzie też trochę wyklepać, bo tutaj pod tym przednim kółkiem zrobiło się wgniecenie. Postaram się oczywiście wyczyścić wszystkie te elementy. Postaram się w następnym odcinku dorobić też tę pokrywę rączki. No i oczywiście zmontować to wszystko do kupy, włożyć tutaj ten przejrzany, przeczyszczony silnik, który jako tako działa, no i oczywiście uruchomić już ten odkurzacz całkowicie po jego skręceniu, ale myślę, że dzisiaj i tak mieliśmy już dosyć dużo atrakcji, no i jakiś tam sukces, bo jednak ten dość zardzewiały silnik z tego dosyć zniszczonego odkurzacza udało się uruchomić, no i w sumie całkiem nie najgorzej działa, więc na dzisiaj wystarczy, a o wszystkim innym opowiem i wszystko inne pokażę Wam w następnym odcinku i mam nadzieję, że ten drugi odcinek już zakończy się uruchomieniem takiego w miarę odremontowanego odkurzacza Rakieta z 1900
1981 roku. Dzięki za ten wspólny przegląd odkurzacza dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!